są tutaj ładniejsze dziewczyny, najładniejsze. Nie mają chleba, ale mają gorszą truciznę. Jesteśmy w Wietnamie, w Nha Trang i powiem Wam szczerze, że zupełnie inaczej sobie to miasto wyobrażałam. Ja myślałam, że to jest jakaś prowincja, takie małe miasteczko, a tymczasem to jest po prostu duże miasto turystyczne. Bardzo dużo tutaj takich luksusowych kurortów i zawsze Wietnam kojarzył mi przynajmniej się kojarzył, no z takim, może nie tyle zacofaniem, bo oni tutaj mają taką swoją azjatycką kulturę, ale no z jakimś takim biedniejszym krajem. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona, bo tu jest naprawdę wysoki poziom życia. Przynajmniej w tej okolicy, gdzie jesteśmy, to są same hotele i to takie dobre hotele, naprawdę super kurorty, blisko plaży. Te apartamenty mają widoki na morze, widok jest super. My wynajmujemy tutaj właśnie w tej ulicy, troszkę tam dalej pokażę Wam potem nasz pokój. I płacimy 120 zł za dobę. Może nie jest to tak tanio, ale za pokój z kuchnią, za 2 pokoje z kuchnią, z łazienką, to też nie jest tak dużo. Na co jeszcze zwróciliśmy uwagę, to łatwiej się tutaj dogadać z Wietnamczykami po rosyjsku niż po angielsku. I jest tutaj naprawdę bardzo dużo Rosjan. Dzisiaj rano wyszliśmy z hotelu i oczywiście siedział sobie jakiś chyba z Rosji, na pewno z Rosji, bo po rosyjsku powiedział nam dzień dobry i był przekonany na 100% pewien, że na pewno Rosjanie idą. W Azji dla Azjatów jest inna wartość pieniądza. Oni może zarabiają mniej, ale na więcej rzeczy sobie mogą pozwolić, bo tutaj wszystko ogólnie jest tańsze. Zwłaszcza, tak jak wcześniej powiedziałam, dla nich są inne ceny, więc oni na więcej rzeczy mogą sobie pozwolić, zarabiając relatywnie mniej niż my. I to nie jest trzeci świat, tak jak się nam wmawia w Polsce, że Azja to trzeci świat, że zacofanie, że bieda. Nie, to kłóci się w ogóle z tym moim obrazem, z jakim ja przyjechałam w ogóle do Azji, bo mniej więcej tak sobie Azję wyobrażałam. Wietnam to już w ogóle mi się kojarzył z jakąś wiochą taką, zacofaniem, biedą taką totalną, naprawdę. I bardzo jestem zaskoczona, bardzo, bardzo zaskoczona. Co jeszcze zauważyłam na plus Wietnamu, że są tutaj ładniejsze dziewczyny, najładniejsze, naprawdę. Ładniejsze niż w Tajlandii, ładniejsze niż w Malezji. W Wietnamie te dziewczyny naprawdę są bardzo seksowne, kobiece i zadbane. One są szczupłe, naprawdę są szczupłe, zgrabniutkie i ładne. Także jeżeli chcecie sobie poszukać ładną żonę, szczupłą, zadbaną, seksowną, to do Wietnamu. Tylko Wietnam. W Tajlandii jest dużo otyłych dziewczyn. One tak nie dbają o siebie, nie chodzą tak fajnie ubrane. Tutaj nawet starsze kobiety chodzą w szpileczkach albo w jakichś butach takich eleganckich na obcasach, nie w jakichś ciapach, klapkach, laczkach i tak dalej, japonkach. One się starają ładnie ubrać elegancko. Na co zwróciłam uwagę na lotnisku, że nawet takie starsze panie chodzą elegancko ubrane, one tak przypominały mi nasze polskie nauczycielki. I dużo kobiet chodzi tutaj w szpilkach, co mi się akurat podoba, a czego w Tajlandii nie widziałam. No Malezja to już w ogóle to jest kraj muzułmański, także tam już nie ma o czym mówić. Te kobiety chodzą w tych pozakrywane w każdym razie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o dziewczyny, to sytuacja wygląda naprawdę o wiele lepiej niż w innych krajach azjatyckich. Także samotnych facetów, którzy szukają tutaj ładnej żony, zapraszam. W Wietnamie jest bardzo dobra kawa, naprawdę bardzo dobra kawa. W Saigonie piliśmy kawę w takiej ulicznej knajpce. Trochę się nawet obawiałam, ale kawa była super, naprawdę i była tania. Ile ona kosztowała? 4 zł? A to kawka nasza. Tak wygląda nasza kawka. 4 zł. W Tajlandii nie ma dobrej kawy, a tutaj w Wietnamie jest super kawa. Dobra, co bierzemy? Kawę. Kawę. Coffee.
Kupiliśmy sobie kawkę w galerii, w restauracji na dole. I oczywiście chcieliśmy kawę ciepłą, bo my pijemy kawę gorącą. I tak, do takiej się przyzwyczailiśmy i nawet jak jest gorąco i upał 30 parę stopni na dworzu, to pijemy kawę ciepłą. Natomiast tutaj nas pani uświadomiła, że akurat w tej kawiarni nie dają ciepłej kawy. Tu jest Wietnam, powiedziała, że w Wietnamie tylko zimna. Więc mamy kawę z lodem, ale bardzo dobra ta kawa. I kosztowała około 8 zł, no gdzieś tak, 7,50. Jeśli byśmy chcieli kupić w tej kawiarni kawę, to w ziarenkach chyba jest, czyli 15 zł za 20 deko. I tutaj są różne smaki chyba tych kaw. Karmelowa, jakaś kuli, moka, royal special, robusta. A jest arabika? Jest arabika. Hazelnut. No, jest trochę tych kaw. Trening. Woda pokalna. No ale taki gruby. Ale czysto jest. No czysto. Znaczy ja nie wiem, zobacz czy to czysto. Czy to jest czysto? Tak powiem ci, tak średnio czysto. Cześć, nasz pierwszy dzień na plaży w Wietnamie i pierwsze moje wrażenie to było takie, że ojej, trochę mi to przypomina plażę w Miami. Kolor wody nie za specjalny, taki brunatny, no dużo gorszy niż w Tajlandii. Plaża ok, czysto, posprzątane, a właściwie tu są jacyś turyści? Mało, bardzo mało. Dużo osób urządza sobie tutaj jakiś aerobik na plaży albo w parku. Już tyle razy byliśmy w różnych sklepach i marketach i nie da się tutaj kupić chleba. W Tajlandii też nie ma takiego chleba jak w Polsce, no ale przynajmniej kupimy tostowy. Natomiast tutaj nie ma nawet tostowego. Nie to, żebym ja za chlebem jakoś tęskniła, no ale zwróciłam na to uwagę. Dlatego tak mój mąż stwierdził, że dlatego tutaj jest dużo szczupłych dziewczyn. No to taka jego teoria. Nie mają chleba, ale mają gorszą truciznę. Glutaminian sodu i monosodan coś tam. To są te takie wzmacniacze smaku i konserwanty. To można tutaj kupić na kilogramy. Co kto lubi, to wolę chleb. Tak jeszcze z serii ciekawostek trzeba wspomnieć, że w Nha Trang znajduje się w centrum miasta sporych rozmiarów lotnisko, które widać z każdego wysokiego budynku. Jest to stare lotnisko wojskowe zbudowane przez kolonialny rząd francuski w 1949 roku. Był szkołą dla wietnamskich pilotów. Następnie pod koniec 60 roku siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przejęły kontrolę nad lotniskiem. Służyło ono jako baza dla operacji taktycznych i specjalnych. Baza działała pod dowództwem wojsk amerykańskich do kwietnia 75 roku, kiedy to została przejęta przez Wietnamską Armię Ludową. Później baza stała się lotniskiem cywilnym. Niestety lotnisko to dziś jest zamknięte i opuszczone. A na zakończenie tych ciekawostek o Wietnamie to pokażę Wam piękny widok z Wietnamu. Nie no, żartuję. My jesteśmy w Tajlandii, na Phuket. Wracamy właśnie z plaży, bo nie ma słońca i zatrzymaliśmy się w takiej restauracji z pięknym widokiem na Kata Beach, Kata Noi.